teraz zapytam kogoś na stacji, jaka jest regularna cena, wypłata. Muszę zapytać, bo nie wytrzymam. Jeśli ktoś się zastanawia, ile kosztuje paliwo w Belize, Ameryka Łacińska, już tłumaczę, już pokazuję. No i jedziemy, moi drodzy, jedziemy, nie śpimy. Po tylu latach podróżowania powiem wam jedno na początek tego pięknego drugiego odcinka, że chciałbym znać języki świata i podróżując po prostu w sposób płynny porozumiewać się, bo to naprawdę jest fantastyczne. W ogóle moje usposobienie i cechy charakteru pozwalają naprawdę bardzo szybko nawiązywać kontakty z ludźmi. Niestety niekiedy bariera językowa jest przeszkodą, ale do przejścia. Niemniej jednak ja bym chciał jeszcze bardziej głębiej wchodzić w te relacje, które nawiązuję. Ale na początku drugiego odcinka z Belize chcę powiedzieć, że chciałem kupić internet. No i o tak figa z makiem i z kurczakiem, moi drodzy, no bo dzisiaj weekend, więc nie pracują. No i nie mam internetu. Wy tego nie oglądacie na drugi dzień, jak ja to już skończę już ten odcinek kręcić, tylko wy to oglądacie, wy to oglądacie, moi drodzy, później. Bo takie jest życie, no kto ma to w kościele, ktoś ma to zmontować? No nikt tego nie zmontuje w kościele, moi drodzy. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej to jest powiedziałbym, to jest krem na serce kierownika. Dziękuję. No drugi odcinek nie zapowiada się jakoś, tak powiedziałbym, przyjemnie, bo pierwsze, dzięki Paweł, pierwsze kłopoty i czarinka na łańcuchu. Serduszko się, ale ta czarinka by tutaj witam serdecznie, mordula. Witam serdecznie, belizyjsko, o kurde, kuta! Kurde, mordo, widzieliście? No i drugi? Dziku. Kurde, ale się wystraszyłem. Bez takich, moi drodzy. Bez takich zagrywek. Dobrze? Sklepy, duże sklepy, jak wspomniałem w pierwszym odcinku, zdominowane przez kogo? Kto oglądał, ten wie i wie, że przez Chińczyków i Hindusów, którzy łeb na karku do interesów mają. Belize to jest takie pomieszanie z poplątaniem, można powiedzieć. Hola amigos, pomieszanie z poplątaniem. Dlaczego tak mówię? Bo zobaczcie, te chaty, one przypominają takie, trochę tym stylem, takie chaty amerykańskie na przedmieściach, fury amerykańskie, taki miks kolonialno-amerykański, duży wpływ ogólnie Ameryki na ten kraj, na sposób bycia i życia. Również trzeba zauważyć, że Belize jest znanym kierunkiem dla amerykańskich, chciałem powiedzieć, inwestorów, w cudzysłowie oczywiście inwestorów, emerytów. No bo tak, Amerykanie, kiedy są na emeryturze, przylatują tutaj, kupują działeczkę, kupują dom za grosze, no i sobie tutaj żyją, dożywają nad wodą, ciepło, przyjemnie, spokojnie, nikt nie goni. Podatki takie jakby były, ale ich nie ma, więc wszystko jest w porządku, moi drodzy. Minus tylko jest taki, tego dobra amerykańskiego, które tutaj przyjeżdża, że kiedy Amerykanie kupują ziemię bądź domy, to siłą rzeczy ta cena tych nieruchomości, ta cena tych nieruchomości znacząco wzrasta. Wzrasta na tyle, że lokalni nie są w stanie podołać temu. Patrzcie na to. Do wynajęcia. Do kupienia chata. Można biznes tutaj kręcić hotelowy. Słuchajcie, hotel jak to daleko. W Belize. Przyjeżdżalibyście? Dajcie znać, bo nie wiem, czy tutaj otwierać. No waham się. Pamiętajcie, że jak będziecie chcieli kupić tutaj chatę, to z kodem jak to daleko, z poleceniem od jak to daleko 5% taniej. Mordo, czegoż tak głośno? Po co tak głośno? Dziku. Jeśli ktoś się zastanawia, ile kosztuje paliwo w Belize, Ameryka Łacińska, już tłumaczę, już pokazuję. Powiem wam, że ja naprawdę nie jestem w stanie w ogóle tych różnic ekonomicznych swoim rozumem objąć.
I na przykład diesel regularny kosztuje 12 tutaj bolizyjskich dolarów, regularna 88, 12 również. Żeby wyszło na złotówki, to trzeba to przeliczyć, podzielić przez 2, czyli 6 zł. Czujecie to? Tak jak prawie w Polsce. I teraz zapytam kogoś na stacji, jaka jest regularna cena, wypłata. Muszę zapytać, bo nie wytrzymam. Hola amigo. What is the regular salary in Belize? $10 an hour. $10 per hour. Per hour. But dollars American. No, But 5 US. 5 US per every US dollars. It's 1 to 2. okay. If it's 100, it's 200. So you can make like $1,000 American per month? It's easy? Gracias. To by świadczyło, że zarabiają mniej więcej 3850 zł. Pytam dalej. Kurczę, zrobiłem dogłębne rozpoznanie. Słuchajcie, tutaj nie jest źle. Tutaj jest, powiedziałbym, bardzo dobrze. W szoku jestem. Gość mówi tak i dobrze mówi. Tomek, u nas mało ludzi. A jak mało ludzi, to mamy dużo terenu dla siebie i pól. A jak mamy dużo terenu i pól dla siebie, to mamy dużo jedzenia. Tu jest jedzenie, tu jest wszystko, owoce, warzywa, wszystko czego potrzebujemy. No i cholera ma rację. Belize, przebogate w ropę naftową, w boksyt, w złoto. Chociaż z tym wydobyciem minerałów to można trochę polemizować, bo mają, ale nie wydobywają. Wydobycie ropy wiązałoby się z degradacją trochę środowiska, więc przyblokowani. I siłą rzeczy, no trzeba powiedzieć, że radzą sobie, powiedziałbym, nawet lepiej niż Meksyk. Uwielbiam takie momenty, w których autentycznie jestem po prostu zszokowany zaistniałą sytuacją. Corozal, brama do Ancient Chetemal. Kurczę, wyleciał mi z głowy język polski, co to znaczy ancient. Starożytnego Chetema. Tutaj sobie zjem obiad w takiej tej. O, tutaj dziewczyny sobie pływają, proszę bardzo. Jak fajnie. Z ziomkiem tutaj na wypasie Elo, Czarinka. Na obiad. Tostada. Muszę zjeść, nie mogę tego, wiecie, nosić w plecaku przez długi czas. Tostada, czyli wysuszona tortilla. No i rzecz jasna tuńczyk, majonezę. Nie wiem, czy tam jest majonez. To jest taka sałatka tuńczykowa z warzywami. Całkiem spoko smakuje. Smacznego. Zuko. Moje elektrolity, moi drodzy. Trzeba się dopalać. Niedużo, żeby nie było zbyt słodkie, bo nie lubię słodkiego takiego mocnego, kiedy nie jest zimne i nagazowane. Ale, o kurde, co wy robicie? Mario Magdaleno, kochana, droga. Ok, zdecydowałem, co będziemy działać. Jedziemy do Orange Walk, to jest 50 km na południe miasteczko tutaj od Corozal. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale Corozal, pomimo że leży tutaj na wybrzeżu, no to jest takie, powiedziałbym, newralgiczne miejsce, ponieważ jest bardzo, to miejsce przyciąga bardzo dużo huraganów. I między innymi w roku 55, w 1955 dokładnie, to miasteczko zostało praktycznie doszczętnie zniszczone przez huragan, który w tamtym czasie nawiedził to miejsce. Wyrzucamy śmieci, jak na dobrych obywateli przystało. O, jest i Czarek. Ładnie, jakaś 125. Chatę można wynająć jak coś. Dobra, tutaj stajemy, tutaj łapiemy. Rzucam klamoty. No i jedziemy, moi drodzy, jedziemy, nie śpimy. Opa, oj. Szanowni Państwo, do Santa Clara jedziemy. No z moimi koleżkami. Ten młody po angielsku nie mówi, więc wywiadu nie zrobię.
Jedziemy jak torpedy do Santa Clara. Santa Clara to miejscówka, w której mieszkają moi koledzy tutaj z Paki. Koleżka browarka zamyka już drugiego. I słuchajcie, lecimy jak wariaty. Patrzcie na to, jechaliśmy, było sucho, wjechaliśmy kawałeczek z 15 km za miasto i deszcz padał tutaj. Padał w czasie przeszłym, więc gonimy deszcz. Ale krajobraz, powiem wam, że robi wrażenie. No infrastruktura wydaje się lepsza niż w Meksyku. Nie można było poczekać? Jak pada ty? Padajcie na to! Ostro. Tego scenariuszu. Już słońce, nie ma deszczu. Kalor! Wyskoczyliśmy. Iglesia Adventista Silo. Coś tam. Jesteśmy w Santa Clara. Witam Państwa. Mała wioseczka. Tutaj przejdę się uliczką, w sensie główną ulicą tej wioseczki, żeby pokazać Wam, jak to mniej więcej wygląda, i będziemy się kierować w stronę Orange Town. Czarina belizyjska. Powiem Wam, że jest trochę ich, ale nie dużo tutaj w Belize. Mniej ludzi, mniej czarinek. Wioseczka ma swój urok. To jest główna droga. No to ładnie. To przejdziemy się tą drogą na cmentarz. A że cmentarze lubicie oglądać na odcinkach, to i tutaj też zajrzymy. Ja to jestem fanatykiem cmentarzy, tak można to określić. Oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa. Belize jako kolonia brytyjska w 1981 roku uzyskuje niepodległość, czyli dokładnie 43 lata temu. I od tamtej pory stanowi odrębną komórkę państwową tutaj w Latinoameryce. I to pozwala krajowi o niskiej populacji rozwinąć skrzydła. I jak ktoś mądrze zarządza małym krajem z ogromnymi zasobami, no to się żyje dobrze. Powiem Wam, że Belize naprawdę wygląda dość ciekawie pod względem warunków do życia, cen, ale trzeba by było pracować, wydaje mi się, trzeba by było pracować zdalnie gdzieś w Europie bądź w Stanach, bądź gdzie indziej na świecie i tutaj sobie po prostu żyć. To by było trochę takie à la paradise. Z drugiej jednak strony, niby fajnie, ale im jestem starszy, tym myślę sobie, że tęskno mi do rodziny, że chciałbym być bliżej rodziny, w sensie być na spotkaniach, wiecie, na świętach, urodzinach, wydarzeniach takich rodzinnych. Jakoś mi tego, im jestem starszy, tym bardziej brakuje, wiecie? Zobaczcie, a tutaj macie kaktus. To jest owoc kaktusa, czyli opuncja. Przepyszny owoc, przepyszny. Jeśli będziecie mieć kiedykolwiek okazję, no to też koniecznie zjedzcie. Te liście również można jeść, tylko trzeba tą skórkę po prostu zdjąć. I najlepiej smakują te takie młode liście. Ale tych nie ruszamy. O, takie młode liście najlepiej smakują, bo te owocują, więc no trzeba poczekać na owoce. Kierowniku, ktoś zaraz zapyta. No muszę tutaj patrzeć na prawo i na lewo, bo czarinek jest strasznie dużo. I te czarynki jakoś tak na mnie dziwnie patrzą, jakimś takim dziwnym wzrokiem. Ale ktoś mógłby zapytać: kierowniku, a jak w swoim hiszpańskim? Powiem Wam tak. Nie jest wybitny, ale nie jest... jest podstawowy. Taki, powiedziałbym, poziom A1. A1, gdzie jestem w stanie zagadać, zapytać, ocenę, takie podstawowe rzeczy, nawiązać taką podstawową rozmowę, więc to naprawdę pomaga.
I powiem wam, że dostałem takiej motywacji, będąc teraz w podróży, żeby, moi drodzy, jeszcze bardziej się po prostu pouczyć języka hiszpańskiego. Siema, Mirlo. No i tego, i żeby się pouczyć. Kurde, no Mordula mnie śledzi. Czujecie to? Widzicie to? Oczy szeroko dookoła głowy. Wiejski sklep, można przyjechać, szybciutko zakupy zrobić. I powiem wam tak, jak siedzą tak na ulicy takie czarynki małe, które mogą skarpetę zjeść, to są najmniej, powiedziałbym, najmniej przewidywalne. Proszę zobaczyć. Niby chilluje, ale na sandała to ochotę miałoby, nie? No właśnie. Tutaj, moi drodzy, zaczyna się już cmentarz, trzeba zaznaczyć, rzymskokatolicki. I takie na przykład jak tutaj obudowania z siatką i z bramkami z prostej przyczyny są robione. Ponieważ jeśli nie są zrobione, to te moi drodzy, nagrobki są zdewastowane przez takie dziewczyny jak tutaj. Witam serdecznie, Aneta. Aneta, daj pyszczka. No chodź, nie bój się. No, jaka fajna. No chodź, do widzu się przywitaj. No taka Anetka to by tutaj, wiecie, wskoczyła i by obrobiła te wszystkie kwiatki. Nie ma co tutaj ukrywać. Klasa sama w sobie. Przywiązanie do nagrobka. Krowy. A tutaj to. Descante en paz, Jovita Koba. Mały cmentarzek rzymskokatolicki. Bez jakiegoś większego szału. Ale przyjemnie jest przyjść, zobaczyć, jak wygląda, co sobą reprezentuje. Lokalni, no, mała wioska, mało grobów. Nie ma co się, wiecie, tutaj nad tym bardziej zastanawiać. W 97. I may have only held you in my womb for a moment, but I will hold you in my heart forever. Co to znaczy womb? Nie mam zielonego pojęcia. Ten cmentarz tutaj wiejski bardziej mi wygląda na zapomniany, niżeli na taki zadbany. O, tak bym powiedział. Podkreślił fakt bycia tutaj. Oczywiście nie wszędzie, zauważcie, płotów nie ma. To takie amerykańskie, powiedziałbym. Ale gdzieniegdzie te płoty widać, które oddzielają sąsiada od sąsiada. Jednak generalnie dużo miejsc nie ma barier między sobą i to jest fajne. Tutaj powiedziałbym kolejna charita, która leży sobie na ulicy i kolejna mnie normalnie, wiecie, aż mnie tak w sercu boli. Nie to, że boli, że ona tutaj leży, tylko to, że po prostu leży i nie mogę jej ufać. Taka ta stareńka to by mnie nie dogoniła. Ale powiem wam, że ja z czarynkami to różnie. Raz lepiej, raz gorzej, co widać ogólnie na odcinkach, ale ja im nie zawsze ufam. Tak spokojnie, tak sielsko, tak przyjemnie. 4 czariny po prawej stronie. Nie oddycham. Udaje, że mnie nie ma. Mały wiejski kościółek. Szalom. Co oznacza słowo szalom? Bo z tego, co się orientuję, no to ze Stanów, no to bardzo często szalom to przywitanie żydowskie między innymi. U Hasydów. Tam czarina jakiegoś owoca je. To jest czarina fruteriańska, czyli odżywia się tylko i wyłącznie owocami. Moi drodzy, no łapiemy stopa. Nie ma co iść z buta, trzeba łapać stopa na 20 km. Będzie dobrze. Kierownik. Takie spostrzeżenie. Kościołów, tak jak wspomniałem, dużo, ale taką ważną kwestią, którą warto podkreślić, że większość krajów kolonialnych, które zostały skolonizowane przez Wielką Brytanię, naprawdę świetnie sobie radzą. Naprawdę świetnie sobie radzą i Belize jest tego dobrym przykładem. I ktoś może zapytać, okej, świetnie sobie radzą, ale co by było, gdyby nie zostały skolonizowane? Ciężko powiedzieć, moi drodzy. Jeżeli by Wielka Brytania tego nie wygrała, tego starcia w wyścigu o ziemię, no to ktoś inny by to zgarnął. Ale gdyby założyć, że nikt by tego nie zgarnął i Majowie dalej by swoim przodkom przekazywali wiedzę i rozwijali się jeszcze bardziej, nie wiem, co to by było. Ciekaw jestem, nie wiem, co o tym myślicie w ogóle. Taki temat do przemyślenia, ale ta kolonizacja z jednej strony jest dobra, a z drugiej strony zła. Dobra pod względem
kiedy kolonizatorami byli mądrzy ludzie. Szanowni Państwo, proszę wierzyć lub też nie, 8 minut. 8 minut tyle kierownik czekał na podwiezienie. I jadę jak szef. Ławeczkę mam. Jedziemy, wskoczyłem do środka, bo deszcz pada, zobaczcie jak pada. Nie ma lekko. Wycieraczki też nie działają, więc nie za dużo widać. Orange Walk. Jesteśmy w miasteczku, teraz do centrum z kolegami. Beautiful. Proszę bardzo, tutaj jest, w centrum już jesteśmy, tutaj jest Mercado. El Mercado. No właśnie tutaj. Market. Ja wyskakuję tutaj, moi drodzy. Powiem wam, że tacy przesympatyczni ludzie, no po prostu w szoku jestem. Niesamowicie sympatyczni, ciepli i autostop działa, i autostop działa po prostu fantastycznie tutaj. Proszę zobaczyć jak przyjęli kierownika, jak swego. Przed wami Park Księżnej Elizabeth. Idziemy zobaczyć co tam wyprawiają nasi bracia. Free Wi-Fi, żeby was nie zmyliło, nie działa. Widzieliście Menuitów? Z Niemiec i z Holandii. Wyrwałem się z tego, z imprezy i idę, może poszukam miejscówki do spania. Lighthouse Chill Out and Rest Bar, to nie tutaj na pewno. Coś poszukam, zobaczę na ile będą wyceniali nocleg. Jeżeli będzie zaporowo drogi, no tak, mogę zapłacić im 80 zł za nockę. No za jedną osobę to trochę dużo. No ale mogę tyle im zapłacić. A jak będzie więcej, no to nie, to pójdę sobie namiot postawię i tyle. Zabieram was do supermarketu, żebyśmy zobaczyli sobie na wstępie podróży, jakie są tutaj mniej więcej ceny dóbr w sklepie. W supermarkecie najłatwiej to jest zobaczyć, a tutaj jest ponoć najbardziej znana chińska restauracja w mieście. Cmentarz mają. Ty, w drodze do sklepu wpaść na cmentarz. Sporowaty ten cmentarz, tak bym powiedział. Lejwa. Tutaj taki powiedziałbym bliżej Meksykowi do tego cmentarza niż ten co widzieliśmy wcześniej. Co to za buteleczki? Ty, ktoś wywalił butelki? To jakiś alkoholito. O, ale butelek. I to jest ciekawe w Belize, że tutaj normalnie takie autobusy amerykańskie są używane do transportu lokalnego. My się teraz pakujemy do supermarketu, ponieważ w takim supermarkecie najlepiej widać ceny. I są ogólnie oznaczone ceny, bo w takim lokalnym sklepie nie zawsze. Więc zapraszam. Co ja tutaj wam mogę pokazać, co to jest do przyprawa do kurczaka. Tak na pierwszy rzut oka, ciemno tutaj jak... Przepraszam. O, makarony, złoty 50, takie małe. Wszystko razy 2, moi drodzy. Wszystko razy 2 i macie cenę w złotówkach. 3 zł, takie powiedziałbym bardzo przystępne ceny i można je porównać do cen polskich.
Ale masło na przykład 12 zł, no to już droższe, 16. Butelka oleju, proszę teraz 800 ml, 10 zł. Trunki wyskokowe, trunek o nazwie Czar, wódeczka 35, to jest 70 zł za... Ile tutaj jest? 70 zł za taką butlę, to jest 1/2 galona, czyli 2 litry. Za litr wody 40 zł. To tanio. Tutaj jeszcze trochę taniej można kupić chyba. A nie, tak samo. No powiem wam, że wódeczka jest ogólnie tania. To są jakieś indyki? Rum nawet jest. Rum jaki tani, ty. Ja cię kręcę. Coconut rum. 40 zł litr. Zobaczcie, no można tutaj... Można się zgubić. Mleko 1 litr, tu przesypuję, bo pani myje podłogę. 1 litr mleka, moi drodzy, 8 zł. Mleko 2-litrowe 12-13 zł. Mało tych produktów, jakieś takie dziwne produkty, jakieś mieszanki kakaowe do cukry, nie cukry, śmietanki. No więc ciężko mi jest powiedzieć jeszcze, co by tutaj, płatki owsiane. Pół kilograma płatków 8 zł. To dla matek karmiących 7 zł, jakieś takie kaszki dla dziecka. Bądź takie bardziej nutr z jakimiś tam bajerami. 130 zł. O kurczę, tutaj wychować na takich proszkach dziecko to jest kosztowna sprawa. 60 zł, 50 zł. No powiem wam, że ten 160 zł, no to są chyba jakieś takie fancy proszki. Mleka skondensowane dla dzieci małych, ale tutaj już z kolei są tańsze. Nestle 32 zł 28. To chyba od wieku zależy, 1, 2, 3 lata. A takiego mleka chyba nie warto podawać dla dziecka, nie? Możecie mi podpowiedzieć. Serek od szczęśliwej krowy Happy Cow 11 zł. Taki topiony. 200 gram, 10 plastrów. Mały Snickers, znaczy standardowy Snickers 4,50. Dajcie znać, ile u was. Pagar antes de beber. Zapłać zanim wypijesz. Weźmiemy to do spróbowania. Zobaczymy, jak smakuje. Ceny, powiedziałbym okej, no. Takie okej, no takie wiecie. Bardziej w Meksyku te ceny mnie zaskakiwały niż tutaj. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tak było. W każdym bądź razie takie przyzwoite, takie powiedziałbym bliskie polskim cenom. Ja, moi drodzy, kupiłem sok, rzuciłem się, bo kosztował 11 zł w sumie. 11 zł, czujecie to? No, zaraz go przetestujemy. Czy to będzie 11 zł wyrzucone w tak zwany śmietnik? Czy to będzie 11 zł najlepszego soku z pomarańczy z Belize? Biorąc pod uwagę, że tutaj pomarańczy są, drzewa pomarańczy i mandarynek są bardzo popularne, to powinno to być bardzo dobre. To jest bardzo dobre. To był strzał w dziesiątkę, kierowniku. A nie jakaś tam cola za 5 zł. To kosztowało no ponad 10, prawie 11. To 2 kole. Dobry jest, mordo, dobry. Gdyby człowiek nie przeliczył, to by tak nie podróżował. I wszyscy, którzy podróżują, to przeliczają. A jak mówią, że nie przeliczają, to oszukują. Oszukują, bo gdyby nie przeliczali, to by nie podróżowali. Elo. Kwintesencja dzisiejszego odcinka. Przecież ja dzisiaj nie mam noclegu. Nie mam nic. W ogóle jestem w Belize. Zobaczcie sobie, gdzie jest Belize na mapie. I tak, nie mam noclegu, nie mam nic ogarniętego. W ogóle nie wiem, gdzie będę spać. Ale jakoś to mnie nie boli, powiem wam. Jakoś w ogóle nie czuję stresu, strachu. Nic, jakoś tak po prostu nie rusza mnie to. Bo jakoś mam poczucie, że jestem w stanie ogarnąć sobie to spanie. Zaraz kogoś poszukam, może u kogoś będę kimał. Może w jakimś hoteliku. Coś ogarniemy, będzie dobrze. Szanowni Państwo, będziemy kończyć. Dziękuję za dzisiejszy odcinek.
kończę, idę załatwić sobie nocleg, bo bez noclegu to jak bez ręki. Albo, tak jak wspomniałem, będzie hotelik, jak się uda wynegocjować dobrą cenę, albo będzie namiot, albo będzie u kogoś na chacie. Wiecie jak jest w życiu. No więc pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna poddać odcinek dalej. To wtedy, moi drodzy, sandały lepiej idą przez świat i zapraszam Was na kolejny odcinek już za chwilę. Prawdopodobnie za 2 dni. Może za 3, ale pewnie za 2. Tak myślę. Dobra, trzymajcie się, moi drodzy, i w kontakcie. I zajrzyjcie na Instagrama kierowniczego. Dzięki, Paweł, mordo.